Dla kobiety ze wsi nie ma problemu. Na wsi jest super. Lubię tutaj mieszkać. Pomyliłam się. I będzie koniec. Jestem dzisiaj czysto ubrana. I tak, raz, dwa. Woda się ukotła. Mówią na mnie wołać. No, kwiatki mi nie powschodziły w tym roku, zimno. Tak jak warzywa. Drugi raz siałam w czerwcu. W zeszłym roku też tak było, że w czerwcu drugi raz warzywa siałam. Pusto, nie mam kwiatów. Zimno. Wiosna szybko przyszła, ale niestety pomroziło. Tutaj kiedyś świnie hodowałam po 40 sztuk. Teraz drzewko leży. Króliczki były, jak żył mąż. Tutaj też drzewko leży. Kurki miałam tam. Wszystko drzewo tu jest zawalone. Drzewa mam na 2 lata, a jeszcze z lasu nie przywiezione, co mąż robił 2 lata temu. Nie można otworzyć. Proszę. Schnie na zimę. Można palić się, grzać. Ciężko jednemu, bo jak gdzieś jadę, nie ma komu piecu palić. Przyjeżdżam, dom zimny. Wtedy się chodzi. 16 stopni w domu. W zimę. Chodzi się tak i marznie się. Teraz jestem sama, już mi tak dużo nie trzeba. Mam trochę sadu. Porzeczki, agrest, czereśnie. Jabłka, gruszki, śliwki. No ale szpaczków w tym roku mnóstwo. Nie mam już nic, pusto. Jeszcze te zielone czereśnie, no chociaż czereśnie były wszystkie jeszcze niedojrzałe, ale już nie ma. Szpaki obdziobały, nawet z ziemi powdziobały. To co spadło, wszystko. Takie głodne są. Jeszcze jedna czereśnia została, późna, ale zaraz jej nie będzie. Będę musiała jakieś siatki zakładać. Pierwszy rok tak mam już. Nie było nigdy. Tu jest mój ogródek, moja praca na lato, żeby trochę się wyciszyć. Bardzo lubię takie rzeczy. A zresztą ziemia uzdrawia. Można i na boso chodzić. Leczy. Ziemia leczy różne choroby. Mam kolegę, który przyjeżdża tutaj do nas, kupił działeczkę na boso. Od paru lat na boso jeździ. Był sekretarzem gminy naszej. Posiałam w tym roku bardzo dużo ogórków, bo w zeszłym roku brakowało. Też było zimno. Lipiec był zimny. Nie rosną. Muszę drożdżami podleć. Wtedy porosną. Jutro pojadę do miasta, kupię drożdże. Kostkę drożdży daje się na 10 litrów wody i 2 łyżki cukru. I jak już oni wypuszczają tak po 5 listków, po 4, to trzeba podlać, żeby one szybciej rosły. Na rano jak przyjdę, to już ogóreczki większe. Wtedy pszczółki przylatują, jak się cukru dodaje, a drożdże to są, żeby zaraza nie jadła. I trzeba dbać to od samego początku, bo później to już nic nie da. Zakwasy lubię robić, lubię pić. 30 litrów już wypiłam od września, ale jak buraczków nie będzie, no zakwas już nie jest tak jak z własnych buraków, bo tutaj nawozów nie daje żadnych. Obornik. I to 3 lata temu mi syn tutaj cały rozrzutnik rozsypał. Pierwszy rok marchewka nawet gniła w ziemi. Myślę, co ona taka czarna. A później, no tak, za dużo obornika. To już 3. rok nie daje. W zeszłym roku wapno dawałam. Wapno, no wtedy lepiej wszystko rośnie. Trzeba wapno dać. No i tak zobaczymy, jak to będzie lato, bo w zeszłym roku lipiec był okropny, sierpień trochę ładniejszy był. To już później miałam dużo ogórków. Mam dużo klientów, którzy przyjeżdżają po te ogórki. To posiałam w tym roku więcej. W zeszłym roku miałam 10 paczek posianych, a w tym roku 20. Żeby nikomu nie brakło. A pracować lubię.
Tam są warzywka dalej, ale tylko mi rzodkiewka wzeszła, szczypiorek, koperek. Nawet sałata mi nie zeszła, musiałam drugą obsiać. Trawa to szybko rośnie, nawet deszczu nie ma. Trawa rośnie. Tu mam pomidorki, o cukinia już rośnie, już zaraz będę rwać. To wszystko siedzi. Pory, selerii, o tylko tyle sałatki, to drugi raz siałam. Buraczki, drugi raz siane. Pierwsze z 2 paczek, 15 sztuk mi tylko wyszło. Nie ma. Tutaj widzę, że już buraczki się pokazały. Marchewka, pietruszka, drugi raz siana, ale jeszcze nic nie widzę, bo siadam na początku czerwca. I podlewam co dzień. Koperek tylko, ale on jakiś dziwny, bo on malutki jak kwitnie. A powinien duży być. Nie rośnie, zimno, nawet koper odczuwa. Tą naszą wiosnę. Rzodkiewka, tu ziemniaczków trochę i szczypiorek. A tu miałam kapustkę, ale zajączki zjadły. Miałam rozsadę posianą i miałam tam posadzić. Przyszłam, patrzę, nie ma kapusty. Zajączki zjadły. To nawet wilki w zimę chodziły. Lisy mojej sąsiadce kury ciągają, bo mówiła mi, że lisy wyciągają. Bardzo dużo. A nawet łosie przychodzą do stawu, wodę piją. Jak chodziłam po kwiat czarnego bzu przez rzepak syna, to powiedział nie chodź, bo łosie przychodzą tutaj do wody. Niebezpiecznie jeszcze mówić ci zaatakują. No to jeździłam na inne miejsca, tam gdzie jest bezpiecznie. Samochodem dojeżdżałam i rwałam, bo ziółka zawsze zbieram. Ja jeżdżę i z pól, z lasów, przytulnie w tym roku też zrywałam, suszyłam. Bardzo jest zdrowa na żylaki, na hemoroidy. Jaskólcze ziele też na brodawki. Znalazłam to w takim miejscu, że na cmentarzu sprzątaliśmy tam drzewa dla rodziców, wycinaliśmy przy grobie. No i poszłam tam trochę dalej na pole, patrzę. Jaskólcze ziele, do Brotowej mówię, chyba jaskólcze ziele. Ona mówi, że tak. No i narwałam sobie, wysuszyłam. Też bardzo zdrowe zioło. Także warto to zbierać. Jeszcze dziurawiec trzeba teraz zbierać, bo już czerwiec, już widzę, że kwitnie. Wczoraj pobiegałam trochę, kwiatków polnych naniosłam, bukietów narobiłam. Bardzo lubię polne kwiaty. Także nie trzeba kupować. Na wsi jest super. Lubię tutaj mieszkać. Wyciszam się, świeże powietrze, chodzę do lasu, mam blisko lasy. A jeszcze nie wiedziałam, że parę lat temu przychodzę z lasu, bo tak chodziłam po lasach. Przychodzę, 5, 6 mi się spać chce. Ciągle usypiam. Dziwią się dzieci, przyjeżdżają, matka śpi. Co jest? W tym roku, w kwietniu, to samo poszłam do lasu, bo mi szwagier kiedyś mówił sosny przytulać. I ja zaczęłam tulić sosny. I tak tulę. I przychodzę w kwietniu do domu, 5 godzina mi się spać, te oczy się zamykają, koniec, wszystko zrzucam, zamykam drzwi i spałam 10 godzin. Tak drzewa wyciszają. No czytałam, że leczą depresję. Jedna sosna to daje tyle tlenu, co dla 5 ludzi. To jest zdrowie. I mieszkam tu 43 lata i tak chodzę po tych lasach. Prawie każdego dnia. To na grzybki, to na jarzyny chodzę. Dzisiaj kompocik ugotowałam dla pana z jeżem. Chodzę na jarzyny. Kiedyś to i na maliny chodziłam. To 5 rano wstawałam, na malinki poleciałam, wiaderko malin przyniosłam, a teraz nie ma, wszystko polikwidowane, pokoszone, bo jak sadzonki sadzą, to malina zawsze rosła. Teraz nie ma, lasy wszystko koszą. Jagód nie ma i malin nie ma, nic nie ma. Pusto. Gdzieniegdzie jeszcze jagody są. W tym roku bardzo drobne, bo susza. Tutaj jest tak cicho, że do miasta mnie namawiają dzieci, ale ja nie idę. Bo w mieście wiadomo, jest małe pomieszczenie. Nawet moje instrumenty by się nie pomieściły. A tutaj wyjdę sobie na dwór latem, usiądę na krzesełko, sobie gram, śpiewam. Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie słyszy, nikt nie przeszkadza. W domu też mikrofon włączam, sobie śpiewam. No i tak płynie moje życie. Tylko tego to nie nagrywać. To znaczy ja nie mam ręki do kwiatów chyba.
Nie wiem, o, kupiłam kwiatka, już połamał wiatr. Tutaj nic nie rośnie, bo tu straszne przeciągi. Miesiąc czasu kwiatki siedzą w tych kamieniach. Nic nie rosną. Zimno, przeciąg, przewiew. No musi być piękne lato, żeby coś rosło. Tego lata to moja mama kiedyś mówiła, już 20 lat nie żyje, że zima zimy będzie sięgać. I to przychodzi już tak. Do czerwca trzeba palić. O, wczoraj jeszcze paliłam, tak było zimno. Szkoda mi instrumentów, bo to w wilgoci wszystko stoi i psuje się. I zimno w domu. I człowiek nawet we własnym domu się przyziębie, jak się nie napali. W nogi zimno. Pieska mam. Czarny! Tu mam bardzo ładne krzesła. Każdy tak podziwia i każdy chciałby, ale nie, nikomu nie daje. Trochę tutaj kwiatków zeszło, ale nie za wiele. Też byle co. Czarny! On się chowa, bo jak jemu gorąco, to on w tego krzakach. Chodź. Chodź, tylko nie skacz, nie skacz. Nie skacz, bo ty brudny jesteś. Nie skacz. Widzisz, jaki pan fajny? O, nie gryzie, on nie gryzie. On spokojny. Musi na łańcuchu być, bo ucieka mi. Przez 1,5 roku miałam problem. Zawsze z mężem chodził. Był pół roku u moich znajomych w wiosce. No później oddali z powrotem i teraz tam uciekał cały czas. Uspokój się. No dobry. Nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie możesz. Jestem dzisiaj czysto ubrana. No, dobry piesek, dobry. 7 będzie miał. Dobry pies. Nawet jak jakiś lis lata czy zając, to szczeka. Daje znaki. Ale jak pan przyjechał, nie szczekał. Nie do wszystkich szczeka. Nie zawsze. Jak jestem sama, to trzeba rąbać. O, rąbałam wczoraj. Wczoraj rąbałam trochę. Człowiek na wsi wszystkiego się nauczy. O, wczoraj przerąbywałam. Dla kobiety ze wsi nie ma problemu. O. To bokiem trzeba. Po kawałku. Poszedł. O, i wystarczy takie do kotłowni. O. Malutki to idzie od razu. Oj, nie trafiłam. Ale wyostrzyłam go. Ze wszystkim. A nawet i nie pływam, bo nie umiem. Uczyli mnie tutaj i sąsiad, i sąsiadka, i sąsiadki syn, i mąż. Nie potrafię, normalnie nie rozumiem te pływanie. Wolę inne rzeczy, jak pływanie.
Pomyliłam się. I będzie koniec. Utnie pan. Pomyliłam się. Weszła ta pani, która 5. raz startowała. 5. raz. Ale tylko 30 głosami mnie przebiła. Także jestem znana w powiecie. Jak byłam młoda, może trochę tam tremy było, ale teraz już nigdy nie mam tremy. Całe życie w zespole, całe życie w kapeli, a to sama grałam z koleżankami, próbowałam kapelę stworzyć nawet z dziećmi. Wystąpiliśmy już na przeglądzie kapel w Jezioranach. No także nie wiem, gdzie ta trema. Odeszła już dawno. A trema to zabija. Człowiek zapomina. Słowa. Przede wszystkim słowa się zapomina, jak człowiek się stresuje. Wtedy są pomyłki. Także nie tremować się. Nic to nie daje. Trzeba do przodu, do ludzi. Z uśmiechem, z otwarciem. Czy będzie dobrze, czy źle, ale trzeba do ludzi. Pomyliłam się. I będzie koniec.